Cześć, witajcie na kolejnej przygodzie. Jesteśmy w fajnym miejscu. Jest to zastępcze stanowisko dowodzenia pierwszego korpusu wojsk powietrznych kraju. Zobaczymy sobie, jak wygląda bunkier dowodzenia w środku z pomieszczeniami socjalnymi. Obejrzymy sobie garaże, a ja w tym momencie znajduję się na dość pokaźnym placu manewrowym, a po mojej prawej stronie są garaże, do których właśnie idziemy. No, wyszliśmy już do pierwszego z garaży. Jak możecie zauważyć, na ziemi się zachowała jeszcze płytka charakterystyczna, a tędy się wchodzi bodajże do tego bunkru schronu, o którym Wam mówiłem. Mamy miejsce na gaśnicę. Przejdźmy sobie jeszcze kawałek tędy. To jest takie, widzicie, takie przejście za garażami. Tych garaży jest tutaj 7, czyli stacjonowało tutaj prawdopodobnie 7 pojazdów. Każdy garaż jest, że tak powiem, na tą samą mańkę zbudowany. Wygląda identycznie. O, tutaj już jest kawałek z naszego bunkru schronu. O, to mnie ciekawi, bo tutaj jest, słuchajcie, taki kawałek jakiejś większej przestrzeni w ostatnim garażu. O, no to tutaj mógł się pokaźnych rozmiarów pojazd już chować, z tego co widzę. No, mamy piękny kwiat lotosu namalowany na ścianie, żeby nie powiedzieć inaczej. A tam w oddali jest Kama, nasz cudowny fotograf, z jeszcze jednym wyjątkowym gościem na dzisiejszym planie zdjęciowym. Poznajcie pierwszego szczeniaka Urbexu. Nowy członek ekipy Urbex Exit. Przed Państwem Benito. Cześć Benito. Ojoj, ale się sproszyłem. Wiecie sami, jak to jest pierwsze wystąpienie, trema, stres przed wyjściem w kamerę i w ogóle. Mamy kolejne pomieszczenie. Dość ciekawe. Tutaj Wam pokażę. Znajduje się coś na kształt rozerwanego zbiornika paliwa. Domyślam się, że tutaj było podłączenie rury paliwowej. Tu mamy jakiś czujnik. Także mógł być to zbiornik paliwa. No tutaj już ktoś dorwał się do podłogi i zrobił nam super dziurę. Ciekawe pomieszczenie, czyli sądzę, że cały schron znajduje się tam, gdzie byliśmy, także trzeba tam szybko lecieć. No i jesteśmy już w środku, tak jak powiedziałem. Zajdę sobie tutaj do jednego pomieszczenia, bo znajduje się tu coś bardzo fajnego, ale niestety nie wyjaśnię Wam, do czego to mogło służyć. Zobaczcie sobie na ziemi. Mamy takie, takie właśnie tutaj grzybki i nóż. O, narzędzie zbrodni. Grzybki, pełno grzybków. Nie wiem, do czego to mogło służyć. Może stały tu jakieś maszyny na tym, ciężko stwierdzić. Na pewno było tutaj dość głośno, bo zobaczcie, na suficie są maty pochłaniające dźwięk, jeszcze się pozostały. Dość ciekawe, ale co się tutaj mogło znajdować? To już jest jedna wielka zagadka. Jeżeli ktoś wie, bardzo proszę o komentarz pod tym filmem, będzie nam super miło. A ja idę zwiedzać dalej. Zobaczcie. Należy zakładać maskę. Uwaga, strefa radioaktywna. Mocny postapokaliptyczny klimat, ale to już jest pewnie domalowane, powiem Wam, z lat wcześniejszych, czyli późniejszych, już po zamknięciu tego poligonu, bo to nie są współczesne nadruki. U góry jeszcze zachował się system wentylacji obiektu. Bardzo petarda. No tutaj jeszcze szabrownicy się do niego nie dobrali. Dobra, lecę dalej. Zobaczcie sobie jeszcze tu na podłodze charakterystyczna biało-czarna płyteczka taka mała i tutaj mamy oryginalną, sądzę, farbę. U góry dalej zachowało się
jak widzę, części szybu wentylacyjnego. O, zobaczcie sobie tu. Na ścianie mamy takie korki. Prawdopodobnie do nich były podprowadzone przewody elektryczne, które sobie szły dalej. Wchodzę do kolejnego pomieszczenia. Na ścianie, zobaczcie. Uwaga, nie strzelać. To też jest domalowane raczej współcześnie. Sam obiekt, moi drodzy, powstał w latach 70. XX wieku. Stacjonowały tutaj właśnie sobie wojska. A później obiekt zamknięto, niestety. No i teraz popada sobie w ruinę. O, tu pewnie znajdowała się umywalka, bo mamy taki jakby stelaż na umywalkę. I antena Philipsa na ziemi. Zobaczcie, jaka fajna antena Philipsa. Czad. Tylko skąd tu się wzięła antena Philipsa? Wezmę sobie aparat na szyję, żeby mi nie uciekł i lecimy zwiedzać dalej. Zobaczcie tu. Bardzo ciekawe zawory. Ciekawe, czy on się jeszcze rusza. O, po części trochę tutaj coś drga. Ciekawe, do czego one mogą służyć. Bo widzę, że przechodzą... Tu nas kieruje strzałka. A ta strzałka, o, tu trzeba uważać. Jak widzicie, ktoś się już dorwał do tych małych takich babeczek, że tak powiem, pieskowych. Tutaj się mógł znajdować jakiś system wentylacji dalszej. Zobaczcie, jest tego multum. No i teraz tak, jak sobie przejdziemy tutaj, zastanawiacie się pewnie, co to jest. Teraz znajdujemy się w drugim wejściu, ewentualnie wyjściu z tego bunkru schronu. Jest to wyjście ewakuacyjne. Ono wychodzi sobie tam z drugiej strony obiektu. Jest dość charakterystyczne. Zrobię sobie dla Was zdjęcie na pamiątkę. I od razu wpadajcie na naszego Instagrama, na naszego Facebooka. Tam są fotki z naszych wypadów. Są opisane, to są dodatkowe opisy miejsc. Dużo ciekawych rzeczy możecie tam znaleźć. A dodatkowo mamy jeszcze, wiecie, Patronite'a, gdzie możecie nas wspierać. Byłoby nam bardzo miło, gdybyście tak zrobili. A tutaj, moi drodzy, standardowy element urbexu, czyli kibelek. Zobaczcie, był wmurowany w podłogę. Sztosik. No a tutaj dalej wentylacja. No i w tym pomieszczeniu znajdowały się pewnie już jakieś urządzenia elektryczne. Sądzeć po tym. Tutaj mamy takie jakby rusztowanie na jakąś tablicę rozdzielczą. Zobaczcie sobie u góry. Znajduje się bardzo dużo takich plastikowych obejm, które kierowały nam kable, w którą stronę mają się znajdować. Miejsce, powiem Wam, bardzo fajnie robi klimat. Jest mega. Jak ktoś lubi militarię, polecam, żeby tutaj wpadł. No dobra, wychodzimy, słuchajcie, z tej części obiektu, który był sztabowo-socjalnym obiektem i przejdziemy sobie, słuchajcie, jeszcze dalej, bo tutaj znajduje się, o, jest nasza gwiazda dzisiejszego odcinka. Dalej znajduje się jeszcze schron, który też chcielibyśmy Wam pokazać. I cóż, uciekamy w poszukiwaniu schronu. No i znaleźliśmy ten mały bunkierek, o którym Wam wspominałem, jak wychodziliśmy z obiektu dowodzenia. Tu jest do niego wejście, ale to zaraz sobie do niego wejdziemy. Na początek chciałem Wam pokazać, jak to wygląda z tej drugiej strony, od frontu. On miał pełnić rolę, słuchajcie, taką bardziej obserwacyjną. Tutaj się znajduje jego, że tak powiem, front. Możecie sobie zaobserwować tą ciekawostkę, że on jest ulokowany tak jakby w ziemi, on jest wkopany w ziemię. Te okienka strzelnicze, które się znajdują tutaj i tam dalej, one są, słuchajcie, na wysokości prawie że ziemi. Z tego, co czytałem, ten schron obserwacyjny miał być rozbudowany, miał być zmodernizowany
Dlatego posiada na górze taką płaską płytę, na której prawdopodobnie miało się znajdować gniazdo karabinu maszynowego, przeciwlotniczego. Zobaczcie sobie tutaj, to jest właśnie ta płyta, ona jest idealnie równa. Naprawdę to wygląda tak, jakby tu miał stacjonować karabin. Tu mamy zadaszenie. Ono też mogło pełnić funkcję ochronną dla tych okienek z schronu. Gdyby łuski na przykład wypadały, mogłyby spadać na ten tak jakby tarasik, a nie spadać prosto na oczy żołnierzy, ewentualnie na żołnierzy. Dobra, jedną rzecz, którą... O, patrzcie, Benito też stwierdził, że idzie zeksplorować dach. Tutaj trzeba, moi drodzy, uważać, jest zastawione paletą jakieś wejście do... Wydaje mi się, może być jakaś studzienka, jakiś kanał. Mamy drabinkę, którą moglibyśmy sobie tam zejść. Spróbuję się dostać teraz do tego schronu. Mam nadzieję, że będzie taka możliwość. Tutaj, jak widzicie, już jest zamalowany też napis level 3. Co nas spotka w tym okienku? No, taki mały schron. W sumie mamy tylko 3 okienka strzelnicze. Mnóstwo jakichś śmieci na ziemi. A tutaj nawet znajduje się kuchenka gazowa, co mnie trochę zaskoczyło. Po co komu kuchenka gazowa w środku lasu? I dodatkowo jeszcze w bunkrze. I przygoda w zastępczej kwaterze dowodzenia dobiega końca. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i odwiedzicie nas na Instagramie i Facebooku. Zapraszam Was też serdecznie na kolejną niesamowitą przygodę już niebawem. Cześć!